Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaków. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo nietypowy, może trochę inny, z innej beczki, a mianowicie zrobimy sobie hot dogi, lekko wypasione, nie takie codzienne, co znamy ze stacji benzynowych, ale takie street foodowe, takiego mocne, serowe, takie na wypasie. Mam nadzieję, że moja propozycja Was zaskoczy i zainspiruje i sami zrobicie to w domu. Więc przechodzimy dalej i pokazuję Wam, jak to zrobić. Do przygotowania takich hot dogów będziemy potrzebowali bułek hot dogowych. Ja akurat mam kupne. Możecie sami zrobić, jeśli będziecie chcieli. Napiszcie mi w komentarzu, to zrobimy takie świeże bułki własnoręcznie wyrobione. Natomiast dalej będziemy potrzebowali albo jakieś kiełbaski, albo parówki. Ja użyję frankfurterek. Damy również świeżą sałatę. Damy sałatę rzymską, ona jest rzymska mini i ona jest fajna, długa i jest bardziej twardsza. Dlatego ją sobie użyjemy. Do tego jeszcze na pewno przyda nam się cebulka prażona. Kto nie lubi cebulki prażonej, no za dzieciaka chyba z zapiekanka się jadł. Mam nadzieję, że Wy jeszcze pamiętacie te czasy. Natomiast jeszcze zrobimy do tego sobie sos. Sos zrobimy w stylu sos koktajlowy. Użyjemy sosu koktajlowego. Jak go zrobić, zaraz Wam pokażę i przejdziemy dalej. Co jeszcze? Naprawdę to będzie hot dog na wypasie. Zobaczycie, jak genialny, jak super, jak smakowicie wygląda. Oczywiście nie może się obejść taki hot dog, jeśli street food to jednak tłusto, tak? Zrobimy sos serowy. Możecie również tutaj zobaczyć inny film, jak zrobić sos serowy, ale na bazie Goudy, czy tam innego gorgonzoli. Oczywiście ja dzisiaj używam blue cheese, robię sos blue cheese, bardzo prosty, bardzo łatwy, po prostu mieszam dwa składniki, zagotowuję i voilà, jest sos. No nic prostszego, no a tak fantastyczne. Dobrze, a mianowicie przejdźmy przede wszystkim, jak zrobić te sosy, tak? Jeden serowy, drugi koktajlowy. Lecimy. Sos blue cheese. Zaczynam od pokrojenia sobie w kawałki, małe kawałki sera blue cheese, typu blue cheese, ser pleśniowy. Możecie użyć innego, natomiast ja użyję właśnie tego lazura. Odcinek w żaden sposób nie jest sponsorowany, po prostu chcę jak najbardziej Wam pokazać, jak najładniej zrobić te filmy, żeby Wam się przyjemnie oglądało. Wracając do tematu sosu blue cheese. Małe kawałki, kroję ser. Rozgrzewam garnek, do którego wlewam 100 ml śmietanki, kremówki, 36%. Do tego oczywiście proporcji 100 ml cieczy, 150 g sera. Rozgrzewam śmietankę, dodaję ser, wymieszam, gotowe. To wszystko, nic więcej nie trzeba. Naprawdę jest fantastyczny ten sos i nadaje się albo do nachosów, albo właśnie do maczana frytek, czy różnych innych rzeczy, nuggetsów, po prostu wszystkiego, co chcecie. Co dalej? Przejdźmy teraz do wykonania sosu koktajlowego. Co będzie nam potrzebne do wykonania sosu koktajlowego? Do sosu koktajlowego użyjemy ketchupu, cytryny, majonezu. Jeśli nie jesteście pełnoletni, nie używajcie alkoholu, ale oczywiście możemy dodać jakiegoś wybitnego alkoholu, na przykład jakieś whisky, możemy dodać koniaku, czy też nawet aperolu. Fajnie będzie się komponowało, bo jednak to nuta smakowa pomarańczy idealnie tutaj też zagra. Dzieci, nie jedźcie tego, dodaję jeszcze trochę whisky, 10 ml. Wszystko teraz wymieszam i sosik będzie gotowy. Uwierzcie mi, jest genialny, więc wszystko będzie super się komponować. Kochani, dalsza część. Bułki. Dobra, zobaczcie. Ok. Przecinamy nie do końca. Nie do końca przecinam. O,
tak żeby lekko się otworzyły, ale nie za bardzo. Okej, tylko tak na chwilę odstawiam. Szykuję sobie teraz po prostu składniki wszystkie, które nam są potrzebne do wykonania takiego eleganckiego hot doga. Frankfurterki. Dam tutaj po jednej frankfurterce. Oczywiście zaraz je ugrillujemy. Dobra, słuchajcie, sałata umyta, idealna. Odstawiam na bok. Wszystkie składniki po prostu teraz sobie przygotowujemy. Oczywiście damy jeszcze ogórka. Ogórek konserwowy. Jeden w zupełności wystarczy. Odkrajam sobie końcówkę. Kroję na cienkie plastry. Dobra, i po prostu wzdłuż potnę wszystkie ogóry, tak żeby fajne siksy nam wyszły. Możemy sobie również frankfurterki lekko ponacinać, żeby miały fajny wzorek. Czemu nie? Możecie zrobić w krateczkę, tnąc w ten sposób. Ja zrobię tylko w jeden. Moi drodzy, w tym momencie buły trafiają do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na dosłownie 2-3 minutki, tak po prostu, żeby lekko były chrupiące z wierzchu, a w środku mięciutkie, dlatego 3 minutki, 2-3 minuty w zupełności wystarczą. Wystarczy dotknąć, żeby zobaczyć, czy już zaczynają chrupać. Dlatego wkładam teraz buły do piekarnika, rozpalam grillową patelnię i rzucamy frankfurterki i od razu przechodzimy do składania prezentacji właśnie takiego hot doga. Lecimy! Rozpalamy, rozgrzewamy. Pamiętajcie, żeby nagrzać dobrze tą patelnię, żeby fajnie się nagrzała, żeby była imitacją grilla, prawdziwego grilla. Skąd wiemy, że kiedy patelnia się jest wystarczająco rozgrzana? Zamoczamy sobie palce w wodzie i strykniemy. Gdy słyszymy charakterystyczne cs, znaczy, że patelnia wystarczająco dobrze się nagrzała. Frankfurterki lecą na grillową patelnię i teraz 2-3 minutki z każdej strony. Moi drodzy, 2-3 minutki już minęły, dlatego przekręcam, zobaczcie tylko na te frankfurterki, jak idealnie tutaj się... O, lekko gorące. Frankfurterki już prawie są gotowe, dlatego wyjmuję buły z piekarnika. Oczywiście pokazuję Wam, jak ja to robię, jak wykładam, jak je prezentuję, co najpierw idzie do środka bułki, a co dopiero później. Oczywiście od razu lecimy. Dobra, moi drodzy, co robimy? Buła, lekko otwieramy, leci sałata, liść sałaty, dalej idzie frankfurterka, zobaczcie tylko, o tak, piękna sprawa, ogóreczki, dobra, i teraz lecimy z sosami. Pierwszy koktajlowy, śmiało można go dać, trochę serowego odrobinę, jest jednak słony. Wow, na koniec trafia cebulka. Zamykamy. Tak prezentuje się hot dog, którego zaraz sobie zjemy. Taki właśnie hot dog idealnie będzie się komponował, idealnie będzie pasował oczywiście na różne grillowe czy też innej formy imprezy. Zróbcie koniecznie, dajcie znać w komentarzu, jak Wam wyszło. Możecie zasubskrybować kanał tutaj na dole. Oczywiście zachęcam również do wpłacania jakichś darowizn, z tego względu, żeby kanał się bardziej rozwijał, żeby robić jeszcze fajniejsze filmy. Trochę mnie nie było, ale już wracam z pełną parą
będą filmy. No chcę, żeby były filmy co niedziela, żebyście mieli co oglądać i testować nowe przepisy. Ja zatem zabieram się do jedzenia, pałaszowania. Zobaczmy, jak wyszło. Nie chcę nic mówić, ale przekręciłem hot doga w ten sposób. I wszystko wypadło. Uważajcie na to. Trzymajcie się.